Dzisiaj opowiemy o działalnościach, które prosperują w Polsce tak dobrze, że zazdroszczą nam nawet za granicą. Będzie o rolnictwie, przemyśle, finansach, nowych technologiach i na koniec powróżymy, co w przyszłości może, oprócz lotniska w Radomiu, zapewnić Polsce dobrobyt i miejsce w czołówce świata. Ja jestem Michał, a dzisiaj w Taśmie budujemy narodową dumę, reklamujemy, chwalimy i handlujemy. Zawczasu zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, dzięki czemu nie ominą Cię nasze nowe produkcje. Mimo tego, że mamy wiele problemów mentalnych, bym powiedział, polska gospodarka od lat jest w czołówce. I ten odcinek ma być taką swoistą w pigułce reklamą naszego regionu w Europie, na świecie. Chodzi o to, że Polska ma wiele rekordów. Polska jest wspaniała w wielu aspektach. Przede wszystkim pierwszy sektor, rolnictwo. Polska niegdyś była spichlerzem Europy. Była może większa, ale miała na pewno mniejszą efektywność niż dzisiaj. Obecnie Polska dzięki wielu rolnikom, wielkim połaciom gruntu, świetnych gruntów, czarnoziemów nawet, przyrodniczo, rolniczo jest świetnie rozwinięta. Mamy nawet masę uniwersytetów przyrodniczo-rolniczych, które kształcą przyszłych specjalistów, żeby mechanizacja, automatyzacja, chemizacja była coraz lepsza, coraz bardziej to było fajne rolnictwo i opłacalne. I się udaje, bo numer 1 w produkcji jabłek 3,6 miliona ton rocznie. 1 000 000 ton z tego jest na eksport do aż 75 krajów i jest to ponad 1/3 całego rynku europejskiego. Brawo! O dziwo, sankcje i embargo na ściąganie do Rosji polskich jabłek pomogły w dywersyfikacji, ponieważ wcześniej Rosja bardzo dużo procentowo skupiała od nas eksportu, a potem musieliśmy się to podzielić, zdywersyfikować na więcej krajów, więc mamy lepsze kontakty handlowe z większą ilością gospodarek. Malinki. W Polsce produkuje się bardzo dużo i zbiera malin. Drugie miejsce w Europie całej po Rosji, czyli pierwsze w Unii. 100 000 ton rocznie. Borówka amerykańska 15 000 ton, 4. miejsce na świecie, ale pierwsze w Europie. Liderami są oczywiście kraje Ameryki Północnej, no bo w sumie borówka jest amerykańska, to nie mogło być inaczej. Truskaweczki. Drugie miejsce, 17% rynku unijnego. Wiśnie, 1/3 rynku unijnego, pierwsze miejsce. I 6. miejsce ogólnie w Unii w produkcji warzyw i owoców. W tym królują ogórki i pomidory. Oba w top 5. Kolejną rzeczą są ni to owoce, ni warzywa, bez których wasza ukochana capricciosa nie miałaby racji bytu. Chodzi o pieczarki. Jesteśmy liderem w Europie w produkcji i mamy 3. miejsce na świecie w ich produkcji. No i kurczaczki. Największy producent w Unii i drugi największy eksporter w Unii Europejskiej. Jednak rolnictwo było kiedyś. Potem była rewolucja przemysłowa, z manufaktur powstały fabryki, zakłady i maszyna parowa. Potem był prąd i tak dalej, ale w przemyśle rośniemy. Potęga jest, co jest dobre, bo dla niewtajemniczonych, dla średnio wykwalifikowanych osób, a takich jest dużo, praca w przemyśle daje dobrą kasę i dość pewną. Więc jak przemysł wywalimy do Azji, robi się problem, na co skarżą się kraje bogatego Zachodu, które tak właśnie zrobiły. Jako że nas się lokuje właśnie te fabryki albo stawia nasze, mamy dość bezpieczną politykę w tym zakresie. Sama produkcja rośnie. Rokrocznie o 10% i co się okazało, mamy 4. miejsce w produkcji i eksporcie mebli na świecie. Ponad 30 miliardów złotych rocznie to daje zysku i są to marki znane. Black Red White, Nowy Styl, Forte czy Claire. Nie mylić z filmem. Złote, a skromne. Drugie miejsce w handlu papierosami i tytoniem. To chyba nikogo nie dziwi. Jest to na pewno zaszłość PRL-u, kiedy kopcenie w miejscu publicznym, prywatnym, w samochodzie, poza samochodem, wszędzie było nie tyle dobre, co było modne. W dobrym tonie było zapalić sobie cygaro czy papieroska.
I najlepszy, pierwszy tytuł, pierwsze miejsce, złoty medal, chlubny, największy producent wódki w Unii Europejskiej, ale dopiero 4. eksporter. Wniosek? Dużą część konsumujemy tu na miejscu. Dobre po polsku. I kolejny rekord, o którym mało kto wie, to okna. Polska jest numerem 1 w Unii i zyskuje 1,5 miliarda euro rocznie, a największa firma Fakro jest drugim na świecie producentem okien dachowych. Więc Polska oknami stoi, mimo że nie jest to Windows Microsoftu. I 6. największy eksport i wydobycie miedzi na świecie dzięki wielkiej firmie, jaką jest KGHM. Mamy również montownię i produkujemy 1 milion aut rocznie. Własnych firm nie mamy. FSO czy ta Arinera z Husalią to nie są duże zakłady, ale mamy zakłady Daimlera, Volkswagena, Opla, a w Tychach mamy chociażby Fiata. Szkoda, że nie mamy polskich zakładów z polskim kapitałem i z polskimi konstrukcjami, ale może się tego doczekamy. Póki co mamy 1 milion, co i tak jest dobrym wynikiem, ale mamy w większym kalibrze już coś w zanadrzu. Mamy Solarisa, mamy tramwaje, czyli PESE, które lepiej, gorzej sobie radzą, ale może sobie jakoś poradzą i się rozwiną. Trochę o przemyśle luksusowym. Jest taki w Polsce. W całej Polsce, nie tylko na Wybrzeżu, jest, uwaga, 900 firm, które produkują jachty, często luksusowe. Zatrudniają one 13 000 osób. Są to chociażby Galeon, YBM, Delphi Yachts i inne 22 000 jachtów rocznie, a 6 000 z tego to są takie naprawdę luksusowe jednostki. Więc zysk z takiej budowy jest o wiele większy niż z wcześniej wymienionych truskawek. A szkoda, bo tam jesteśmy trochę lepsi w rankingu. Mamy również z rzeczy bardziej luksusowych niż kartofle i wódka, marki odzieżowe. Słynne LPP z Trójmiasta, czyli konglomerat, który skupia chociażby Reserved, Hausa, Krop, Mojito czy Sinseya, otwiera nowe sklepy w całej Polsce, również za granicą, a nawet ma swój butik na głównej handlowej ulicy Londynu. I uwaga, LPP sobie fajnie i stabilnie radzi, pomimo kilku afer takich wizerunkowych z przeszłości, bo akcje mniej więcej na stałe są w granicach za jedną sztukę 8200 zł. Jak porównacie do średnio, ile za akcja dużych firm wychodzi, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oprócz tego mamy z firm, które mają fajne miejscówki w fajnych miastach na świecie, Inglota. Kosmetyki, szminki. Ktoś powie, Michał, co ty o tym wiesz? No nie używam może jako konsument, ale wiem, że to jest firma polska ze ściany wschodniej, z Przemyśla, a oprócz tego ma swój salon w centrum Nowego Jorku. To więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Bolek. Byłeś w Stanach? Nie. No właśnie, a ja znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo. Oprócz tego są skóry, futra, jest to drugie miejsce w Europie, 750 ferm zwierząt futerkowych i zarobki z tego rocznie wynoszą 400 milionów euro. I wiemy, że na to czekać. Wszyscy na to czekają. Węgiel. Czarne złoto, tylko bardziej stałe niż ropa naftowa. Od lat 90. rok do roku spada wydobycie w Polsce. No jest to przyczyną tego, że nie umiemy tego finansować, że kopiemy ciągle na Śląsku, a nie na przykład na Lubelszczyźnie, gdzie jest płycej ten węgiel i można by więcej tam kopać taniej. To u nas są górnicy, są strajki, jest barburka, jest 13, jest 14 i są wybuchy metanu. Kolejne dobre wyniki Polski i nasze rekordy. Przede wszystkim bogate high-techy, biotechnologia i tak dalej. Te, które są faktycznie trzeba inwestować, ale można dużo zarobić i są ważne w obecnym świecie. Mieliśmy światłowody, mieliśmy kiedyś Optimusa z komputerami, mamy różne firmy. Obecnie komputerów się w Polsce nie robi niestety. Na produkcję jest za drogo, a na projektowanie nie mamy fachowców. No Krzemowej Doliny nie zrobimy z niczego. Jednak mamy dolinę lotniczą, która sobie funkcjonuje, rozwija się i jest takim poletkiem, gdzie faktycznie mogłoby za jakiś czas coś wykiełkować. Jeśli chodzi o grafen, no to wszyscy wiemy, jak w gazetach to opisano. Miano coś zrobić, nie wyszło. Coś ostatnio mówią, że będzie.
znając życie, jak coś ma być państwowe, jakaś spółka z udziałem państwa, to zwykle nie wychodzi. Bardziej musi być biznes taki prywatny. Może będzie z tym grafenem, ale co jest? Sektor finansowy. Polska, pomimo tego, że była repolonizacja, wcześniej sprzedawano, prywatyzowano obcym kapitałom, w Polsce jest obecnie dość bezpiecznie, jeśli chodzi o banki. Jasne, 2 banki Czarneckiego tam miały problemy, ostatnio się fuzje zrobiły. Się śmiano, że 2 nieboszczyków się łączy i co powstanie, taki super zombiak. Jednak największy polski bank, czyli PKO Bank Polski, tak, państwowy, chodzi o stres testy. Opiszemy, co to jest. Co jakiś czas robi się testy na rynku bankowym, właśnie stresowe. O co chodzi? Robi się symulacje, co by się stało, gdyby nagle krach na giełdzie, bezrobocie rośnie, ludzie tracą pracę, inflacja szaleje, kryzys po prostu finansowy na całego i czy wtedy dany bank normalnie funkcjonuje, czy się chwieje, czy w ogóle upada od razu. To jest stres test, reakcja na sytuację stresową. I taki stres test robiono właśnie dla największych banków w Europie, w Unii. I co się okazało? Na 51 największych banków w Europie, PKO BP się załapało właśnie na tę 50, 13 najlepszym wynikiem może się pochwalić PKO BP. Zatem mamy swój bank w ścisłej czołówce europejskiej i jest dość bezpieczny. Czyli ogólnie jak papierek lakmusowy całego rynku bankowego w Polsce i finansowego jest dość stabilnie. Może nie rośniemy, może nie ma super, hiper, nie wiadomo co. Ale jest stabilnie, spokojnie, bezpiecznie. A gry? CD Projekt Red. Słynni Redzi, producenci Wiedźmina, niedługo Cyberpunka i tak dalej. Jak się uporają z Sapkowskim, ze sporami, niesporami, to będzie pracował nad nowymi grami, które dają mu rocznie 200 milionów złotych zysku. Co jest świetnym przyczółkiem do startu, bo już marka znana na świecie, może będzie kolejny EA, Ubisoft i tak dalej. Bo przemysł z grami na świecie jest więcej już wart niż filmowy, więc warto inwestować w to, niż w polskie takie para Hollywood. I na koniec czas na prognozy, szanse na przyszłość i tak dalej. Obecnie dobrze sobie radzimy w rolnictwie i w przemyśle. W high-techu tak średnio, ale za jakiś czas może się pojawią takie przyczółki, zaczątki przyszłych dużych firm, takich solidnych, w tym zakresie. Banki już mamy, finansowo sobie radzimy, ale jeszcze informatycznie i technologicznie może by coś się pojawiło. Generalnie na przyszłość, dzięki temu, że mamy dużo specjalistów, dobre uczelnie, które się rozwijają, może się udać, że stworzymy masę coraz większych firm, które będą podwykonawcami dla globalnych koncernów, dla liderów rynku. I oprócz tego rekomendacja. Za około 15 lat, kolejne 15 lat w Unii, Polska najpewniej według szacunków przy średnim takim realistycznym wzroście będzie na poziomie obecnej Holandii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Te kraje odskoczą, ale nie aż tak bardzo. Czyli Polska za kolejne 15 lat będzie miała więcej autostrad, więcej szybkiej kolei i oby więcej dużych firm polskich, żeby się więcej zarabiało i dzięki temu rolnictwo, przemysł i gospodarka ciągnięta przez high-tech Polski pomogła w tym, że Polska była faktycznie najbogatszym krajem w regionie i jak równy z równym gadała z Francuzami, Anglikami i Niemcami. Ja jestem Michał, a to było właśnie podsumowanie, w czym Polska bryluje, jest najlepsza, dlaczego tak jest i jakie są szanse. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał. Jest Was coraz więcej, cieszymy się bardzo, a w następnym odcinku będzie już Marcin i znowu wrócimy do infrastruktury, ale trochę w innym wydaniu. Trzymajcie się, cześć!